Dziś zapraszam Was na wyjątkowy, przedświąteczny vlog, w którym opowiem o pięknym grudniowym święcie Świętej Łucji, podzielę się dekoracyjnymi perełkami z IKEA oraz Action, a także porozmawiamy o tym, kiedy właściwie najlepiej rozpocząć świąteczne dekorowanie domu. A wszystko to w przyjemnym klimacie, w towarzystwie mojego mopsa i przy dźwiękach relaksującej muzyki, która wprowadzi Was w magiczny nastrój. Czy dekorujecie w tym roku Wasze domy na nadchodzące święta Bożego Narodzenia? A jeśli tak, to czy co roku kupujecie nowe dekoracje, czy raczej macie takie minimalistyczne podejście i chcecie wykorzystać to, co już macie? Ja staram się korzystać z tego, co już kupiłam w latach ubiegłych, aczkolwiek pojawiło się u mnie kilka nowych rzeczy z IKEA, które Wam zaraz pokażę. Jestem bardzo ciekawa, czy jesteście już gotowi na święta i kiedy zaczynacie dekorować Wasze domy. Oglądałam ostatnio film pewnej youtuberki pochodzącej ze Szwecji, która mówiła, że u nich pierwsze dekoracje pojawiają się dopiero, gdy zaczyna się Adwent. Zdziwiło mnie to, bo z roku na rok obserwuję to, że w Polsce przesuwa się ten czas dekorowania domów coraz wcześniej. W Stanach Zjednoczonych podobno już zaczynają na początku listopada, ewentualnie co niektórzy po święcie Dziękczynienia. W social mediach widziałam sporo osób w Polsce, również zaczynających pierwsze dekoracje wywieszać w listopadzie. Jestem bardzo ciekawa Waszego podejścia. Napiszcie mi proszę, jak to u Was jest. Dla mnie bowiem listopad jest jeszcze takim stricte jesiennym miesiącem i nie wyobrażam sobie, żebym wtedy czuła tę świąteczną aurę. Tym bardziej, że listopad kończą Andrzejki, kiedy robi się te wszystkie andrzejkowe wróżby. Dla mnie to jest takie jeszcze jesienne. Mam wrażenie, że o Andrzejkach nikt dzisiaj nie pamięta. Pewnie dlatego, że nie są komercyjne. Ale wracając do tematu dekorowania domu na święta, to powiem Wam, że w moim rodzinnym domu choinkę dekorowano dopiero w dniu Wigilii, czyli na zakończenie Adwentu. Ja w tym roku chciałam dom przystroić wcześniej i tak zacząć gdzieś w okolicy Dnia Świętego Mikołaja, bowiem kiedyś przeczytałam, że pewna pani zaczyna 6 grudnia dekorować i sprząta dekoracje 6 stycznia. Pomyślałam sobie, o jak fajnie, od 6 do 6. Też właściwie ten liturgiczny okres świąteczny kończy się właściwie 6 stycznia, czyli w święto Trzech Króli. Ale przez codzienną bieganinę i mnóstwo różnych zajęć znowu nie udało mi się udekorować swojego mieszkania wcześniej. Pierwsze dekoracje wyjęłam 13 grudnia i tak się akurat złożyło, że 13 grudnia obchodziliśmy święto Świętej Łucji. Obecnie w Polsce nie jest wspomnienie tej świętej jakoś szczególnie obchodzone, ale w krajach skandynawskich już tak. Imię Łucja pochodzi od łacińskiego słowa lux, co oznacza światło. Właśnie dlatego ta święta patronuje nie tylko niewidomym, ale znana jest jako ta, która przynosi światło, a więc przynosi też to widzenie tym chorym na oczy. Jej wspomnienie obchodzone jest 13 grudnia, kiedy przeżywamy najciemniejsze dni w roku. Co ciekawe, zanim wprowadzono kalendarz gregoriański, w kalendarzu juliańskim najkrótsza noc w roku była właśnie wtedy, 13 grudnia. I dlatego Łucja to była ta, która przynosiła światło, bo od jej wspomnienia dni stawały się coraz dłuższe. I to właśnie pokłosiem tego jest polskie przysłowie Święta Łucja dnia dorzuca. Ciekawa jestem, czy słyszeliście to przysłowie, bo ja tak, pamiętam jak mówiła tak moja babcia. I zawsze się dziwiłam, że jak to? Przecież najkrótsza noc w roku, przesilenie zimowe jest z 21 na 22 grudnia. To przecież dopiero za tydzień. Ale okazuje się, że ta różnica polega na zmianie kalendarza. Niemniej jednak od Świętej Łucji mamy te najciemniejsze noce. I faktycznie, powiem Wam, że ciężko było mi dla Was nagrać materiał, bo po prostu miałam za ciemno na mieszkaniu. Wieczory były takie długie i ciemne i mroczne i właśnie dlatego we wspomnienie Świętej Łucji zapalamy światła, zapalamy lampiony, świece, lampki.
Podobno wyczytałam też, że w dawnej Polsce to właśnie od wspomnienia świętej Łucji zaczynano przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Dlatego pomyślałam, o jak się fajnie złożyło. Ja też zaczynam swoje przygotowania i 13 grudnia dekoruję dom. Powiem Wam jeszcze pewną ciekawostkę. W Polsce od dawien dawna Dzień Świętej Łucji był uważany za ważny moment na przepowiadanie przyszłości. Ludzie wierzyli, że 13 dni od święta Świętej Łucji do Wigilii Bożego Narodzenia odzwierciedlają pogodę na kolejne miesiące roku. Codziennie zapisywano pogodę, a każdemu dniu przypisywano miesiąc. Na przykład pogoda 13 grudnia oznaczała styczeń, 14 grudnia luty i tak dalej, aż do Wigilii. Dlatego w tym roku uważniej obserwowałam pogodę i powiem Wam, że pierwsze 4 dni, nie wiem jak w innych częściach Polski, nie wiem jak u Was, ale w Krakowie były to dni bardzo wietrzne. Tak naprawdę dopiero 17 grudnia, czyli w dniu, który symbolizuje maj, wyszło słońce, a dziś, gdy kończę montować ten film, 18 grudnia, jest bardzo ładna, słoneczna pogoda. Ciekawa jestem bardzo, czy ta wróżba się sprawdzi. Dobrze, że nagrałam ten film, odświeżę go sobie później w maju i zobaczę, czy faktycznie będzie ładnie i słonecznie. A teraz przejdźmy do świątecznych dekoracji. Na tej choince od lat wisiała girlanda LED z IKEA, której nazwę teraz widzicie na ekranie. Girlanda ta jest nadal dostępna w IKEA, ale przełożyłam ją latem do takiego słoja i przykleiłam pojemnik z bateriami na stałe do wieczka. Szkoda mi to teraz odrywać, więc muszę dać inne lampki. W ubiegłym roku kupiłam w Action bardzo dziwną rzecz, lampki do włosów, których nie wykorzystałam w żaden sposób i pomyślałam, że spróbuję założyć je na choinkę. Jeśli ciekawi Was, jak wyglądają lampki do włosów, to proszę bardzo, prezentują się w ten sposób. No i zobaczcie, te lampki świecą białym światłem, ale takim chłodnym, co jest troszkę w kontraście do reszty lampek w mieszkaniu, więc wydaje mi się, że się nie nadają. Chyba muszę zdjąć moją girlandę spod szafki. Jest to girlanda LED, również z IKEA, którą aktualnie także da się kupić, jest nadal w ofercie. Produkt, z którego jestem zadowolona i służy mi już kilka lat, to takie pudełko na ozdoby świąteczne z Chibo. Mam wrażenie, że gdy je kupowałam, to było tańsze. Obecnie kosztuje 69,99 i jest nadal dostępne w ofercie. Fajne jest w nim to, że ma 3 poziomy. Pierwsze na lampki. Ja tutaj troszkę pozmieniałam, bo chciałam te lampki dać na takie tekturki, wtedy się wygodnie te lampki montuje. No a pod spodem widzicie, patrzcie, jakie fajne przegródki na bombki, na różne dekoracje, więc można sobie fajnie zorganizować dekoracje świąteczne. Te tekturowe przegródki też dopasowałam pod siebie, na przykład miałam większą ozdobę, więc po prostu jedną tekturkę zgięłam tak, żeby 2 przegrody połączyć w jedną. Zestaw tych malutkich bombek kupiłam w ubiegłym roku, tuż przed świętami. Pamiętam, że wtedy w IKEA była spora obniżka na dekoracje świąteczne. W tym roku też pojechałam do IKEA, tak właśnie teraz, w tym tygodniu, no bo miałam nadzieję, że kupię jakieś dekoracje na przecenie, ale powiem Wam, że już naprawdę mało zostało. Jestem w szoku, jak szybko w tym roku dekoracje się wyprzedały. Tak naprawdę kto nie kupił ich w listopadzie albo na początku grudnia, no to potem już nie miał czego szukać. Bardzo chciałam w tym roku zawiesić w oknach gwiazdy z IKEA z kolekcji Strala. Na pewno je kojarzycie, takie wielkie papierowe świecące gwiazdy. Zbyt długo jednak zastanawiałam się, którą wybrać i koniec końców wyprzedały się wszystkie i nie mam żadnej. Dlatego powieszę w oknie wieniec, który co roku zmienia lokalizację. W tym roku będzie w oknie. Na balkonie miałam jedną nieużywaną wysoką donicę po roślince, która nie przetrwała upalnego lata i pomyślałam, że wykorzystam ją jako stojak pod choinkę.
O, i to jest właśnie najlepszy przykład tego, dlaczego dobrze jest przechowywać lampki na kawałku tektury. Potem bardzo wygodnie jest je założyć. Widzę, że to bardzo silne lampki LEDowe. One dawniej wisiały jako taka girlanda na ścianie i mam wrażenie, że wtedy prezentowały się znacznie delikatniej. Powiesiłam je na choinkę dlatego, bo nie mam już żadnych innych lampek. Nic już nie udało mi się kupić w sklepach pustki. A w ogóle jak tak patrzę na tę choinkę, to wydaje mi się, że chyba ją przestawię do sypialni, bo za dużo już jest dekoracji w salonie. No i wymyśliłam, co zrobić z lampkami na włosy z Action. Ponieważ one świecą takim chłodnym światłem, to pomyślałam, że dobrze skomponują się z lampionem z Ikea, który to lampion jest w niebieskim kolorze, więc myślę, że będzie to dobrze współgrać. Włącznik umieszczę na zewnątrz lampionu, żeby wygodnie było z niego korzystać. A to zobaczcie, taki mój kącik. Jest to kwietnik, ale nie trzymam w nim roślin doniczkowych ze względu na mojego mopsa. Trzymam tam książki i teraz też świąteczny lampion. No i jak Wam się podoba efekt końcowy? Napiszcie, co o tym myślicie.